Cześć! Dzisiaj jestem znowu podczas mojej wycieczki rowerowej. Natknęłam się tym razem na jarząb szwedzki. Możecie zaobserwować tutaj, jakie on ma duże owoce. I te owoce, moi drodzy, nadają się świetnie do dżemów, bo nie są tak gorzkie jak jarzębina, a jednocześnie też nie mają tak dużo tych substancji, które trzeba neutralizować. Oczywiście ja także je zamrożę i podgotuję przed wykorzystaniem do dżemu, ale mimo tego one są zresztą większe od jarzębiny, te kuleczki jarzębu szwedzkiego. Także zapraszam Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału. A ja zabieram się za zbieranie. Tutaj mam takie owoce właśnie z liśćmi, żeby Wam też pokazać, jak wygląda jarząb szwedzki. Ma takie ząbkowane listki pomiędzy jarząbem mącznym a jarzębiną. To zobaczcie, jarzębina by miała listki porozdzielane, a jarząb mączny ma takie podłużne listki bez takich ząbków. Także to jest tak jakby pomiędzy mącznym a pomiędzy jarzębiną. No i owoce, jak widzicie, są większe od jarzębiny i mniej gorzkie. W ogóle ja tutaj goryczki w nich nie czuję, jak próbowałam tak na surowo ich. To nie mają w ogóle goryczki nawet. Pokażę jeszcze, jak się je rozgniecie. O, jaki jest w środku ten owoc. Ma takie ziarenka, jakby jabłuszko. Tak jakby małe jabłuszko. Popatrzcie. Bo te ziarenka są bardzo podobne do ziarenek jabłka. Przynajmniej tak w wyglądzie. Takie brązowe. Witajcie, moi drodzy, na kanale Co gotujemy, to jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób przygotować dżem z jarzębu szwedzkiego, którego tutaj mamy całą reklamówkę wyjętą z zamrażarki. Oj, wysypało mi się coś. Z jabłkami. Będzie to taki dżemik z jarzębu szwedzkiego z jabłkami. Więc zapraszamy Was do oglądania. Przemrożone owoce jarzębu umieszczamy w garnku. I teraz najważniejsze i najprostsze, czyli jakie składniki będziemy potrzebować, żeby zrobić dżemik z jarzębu szwedzkiego z jabłkami. No to przede wszystkim przemrożony jarząb szwedzki. U mnie jest to ilość 2 kg. Do tego, moi drodzy, trochę ponad kilogram jabłek, żeby po oczyszczeniu ich i obraniu był kilogram. Kilogram cukru i pół szklanki wody. I to wszystko, co potrzebujemy. W tym dżemiku nie będzie żadnych sztucznych dodatków w postaci dżemiksów czy innych zagęszczaczy, ponieważ jarząb szwedzki ma tyle pektyn i jabłka również, że do tego nie będzie konieczny żadny zagęszczacz. Jarząb szwedzki zalewamy gorącą wodą z czajnika. Czyli sparzamy jego owoce i na chwilkę ustawiamy na gazie, żeby podgrzać całość, doprowadzić do wrzenia. A w czasie, kiedy się nam jarząb podgrzewa, można się zająć obieraniem jabłek. No, Marysiu, weź sobie jabłuszko, też obieraj.
Teraz należy te jabłka pokroić w kosteczkę. Gdy z garnka zacznie już wydobywać się para i powierzchnia zacznie się już delikatnie pienić, to znaczy, że czas odsączać naszą jarzębinę, powiem tak w skrócie, bo nie wiem, jak odmienić jarząb. Nasze jarzęby. Nie wiem, jeśli macie pomysł, albo ktoś jest polonistą, to niech mi powie, jak powinno się mówić na owoce jarzębu szwedzkiego w liczbie mnogiej. A w stosunku do jarzębiny, moi drodzy, jarząb ma znacznie delikatniejszy smak. Ten, kiedy próbowałam go na surowo, w ogóle nie miał w sobie tej kwasowości, taką jaką ma jarzębina, mimo tego, że są to roślinki bardzo zbliżone pod względem genetycznym, to jednak jest on bardzo łagodny w smaku. Tutaj mam jeszcze takie szypułki, które chcę wyjąć. O, wyłączam już gaz, bo czas najwyższy na to. I odsączam. Teraz z powrotem wrzucamy do garnka. Dolewamy wody. Tej niewielkiej ilości wody, najlepiej pod przykryciem, gotujemy, aż nasze kuleczki jarzębu zaczną pękać. Czyli rozgotowywać się. Gdy jarząb nam się gotuje, możemy przygotować słoiczki. Teraz, jak widzicie, kolor jarzębu zrobił się taki marchewkowy. I teraz jest już czas na to, żeby zasypać cukrem. Należy gotować jeszcze około 5 minut od momentu, kiedy bąbelki się pojawią. Teraz, moi drodzy, bierzemy blender. Jeśli mamy taką końcówkę stalową, to możemy podczas gotowania się naszego drzemu użyć jej i zblendujemy teraz te owoce jarzębu przed dodaniem jeszcze jabłek. W tym blendowaniu, moi drodzy, nie chodzi o to, żeby całkowicie na gładko zblendować całą masę, ale chodzi o to po prostu, żeby delikatnie ją rozdrobnić. Tutaj mi się już to bardzo ładnie udało. I teraz czas dodawać jabłka. Staramy się dość często mieszać i gotujemy jeszcze do czasu, aż jabłka się rozpadną. I w tym momencie nasz dżemik powinien być już gotowy. Gorącym dżemikiem napełniamy słoiki. Oczywiście po napełnieniu ich także trzeba będzie je zapasteryzować, czyli włożyć do gorącej wody i zagotować. I tak na takim malutkim gaziku gotować około 15-20 minut, aby były nasze przetwory całkowicie bezpieczne, żeby się nie popsuły, bo tutaj nie mamy żadnych substancji konserwujących.
tutaj mamy już gotowe dżemiki z jarzębu szwedzkiego. I taka jest konsystencja tego dżemu. Także jest on idealny do smarowania na chleb. Praktycznie jest gęstszy nawet niż inne dżemiki z tymi zagęszczaczami, czy też z dżemiksami, z różnymi sztucznymi dodatkami. A ten, zobaczcie, jest wręcz podobny do marmolady, ale troszeczkę luźniejszy niż marmolada. Także wyszedł naprawdę cudowny dżemik. A my, moi drodzy, już zabieramy się do próbowania naszego dżemiku. Proszę, Marysiu, weź łyżeczkę i popróbuj sobie. Jak? Dobre. Bardzo smaczny. Słodziutki wyszedł. Kwasu w nim nie ma. Nasionka z tych jarzębów tak fajnie można rozgryzać na zębach, prawda? Są takie elementy twardsze w tym dżemie, ale ta konsystencja jest taka bardzo gęsta. To mi się bardzo podoba w tym dżemie. A Tobie, Marysiu? Też fajny, nie? No to super. To dziękujemy, moi drodzy, Wam za oglądanie i polecamy Wam ten przepis, jak zwykle każdy przepis. Więc miłego poranka, wieczoru czy popołudnia, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. A my już się z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć!